Czy oglądaliście już pierwszy odcinek filmu o warszawskiej Starówce? Dziś kontynuujemy naszą opowieść. Będzie m.in. o Nowym Mieście i o tym, co przyczyniło się do upadku Starówki. Gdzie znajdowały się liczne domy publiczne? Kiedy zniszczone zostały obie historyczne części Warszawy? Jak przebiegała odbudowa warszawskiej Starówki? Jesteście gotowi na kolejną podróż w czasie i przestrzeni? To zaczynamy. Nowe Miasto, podobnie jak i Stare Miasto, miało swój rynek, ratusz, a także kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, ufundowany przez żonę księcia Janusza I, Danutę Annę. Miało także własny herb, pannę z jednorożcem. To, co jednak odróżniało Nowe Miasto od Starego, to był brak murów miejskich. Nowe Miasto zostało poważnie zniszczone w czasie potopu szwedzkiego. Potem zaczęło się szybko odradzać. Powstały barokowe świątynie świętego Jacka, świętego Franciszka, a przede wszystkim ufundowany przez żonę Jana III Sobieskiego, Marię Kazimierę, kościół świętego Kazimierza. Kościół ten miał stać się mauzoleum rodu Sobieskich. Jego autorem był Tilman van Kameren, na którego dzieła natrafialiśmy wielokrotnie podczas odwiedzania innych polskich miast. Jedną z głównych ulic Nowego Miasta jest ulica Freta. Kim był Fret? Nikt taki nie istniał. Nazwa wywodzi się od łacińskiego określenia błotnistych bezdroży. Przy tej ulicy w połowie XIX wieku mieszkali prawnicy, sędziowie, bo stąd było niedaleko do sądów przy ulicy Miodowej. W jednym z domów przy tej ulicy pod numerem 16 przyszła na świat w 1867 roku najsłynniejsza polska uczona, dwukrotna noblistka Maria Skłodowska-Curie. Obecnie znajduje się tutaj muzeum jej poświęcone. Gdy wielka uczona przyszła na świat, Nowe Miasto od półwiecza było połączone ze Starą Warszawą. Dawne ratusze obu miast zostały zburzone, a nową siedzibą stał się Pałac Jabłonowskich przy Placu Teatralnym. Niestety, czasy zaboru rosyjskiego były też czasami upadku Starego i Nowego Miasta. Centrum Warszawy przeniosło się na zachód i południe od Starówki. Domy pozbawione remontów były w coraz gorszym stanie. W dawnych jednorodzinnych kamienicach mieszkały liczne, coraz uboższe rodziny. Dawny wielki handel zastąpiły jatki oraz sklepy z drobiem. Przykładem tego upadku była mansjonaria, położona na Placu Zamkowym. Niegdyś własność książęca mieściła sklep wędliniarza Franciszka Springera ze znanymi w mieście kiełbasami. Pod koniec XIX wieku niektóre ulice Starego i Nowego Miasta cieszyły się złą opinią i były uważane za niebezpieczne. Na ulicy Mostowej mieszkali liczni sutenerzy, prostytutki i zawodowi złodzieje. Przy ulicach Freta, Piekarskiej i Rycerskiej znajdowały się liczne domy publiczne. Ta ostatnia była szczególnie niebezpieczna. Niedaleko miejsca, gdzie w średniowieczu kat prowadził dom schadzek, w XIX wieku powstały dwupiętrowe domy z fryzjerniami na parterze i lupanarami na piętrze. Zagrożenie dźgnięciem nożem w tym miejscu było całkiem realne. Pomimo upadku Starówka miała swoisty urok i stopniowo zostały podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji. Domy publiczne przeniesiono na ulicę Towarową, zaczęto odnawiać budynki. Jako pierwszą do remontu wybrano XV-wieczną kamienicę pod Świętą Anną, uważaną za najstarszą w Warszawie. Zachowało się na niej sporo elementów z dawnych epok, jak ostrołukowe gotyckie okno i późnorenesansowe polichromie.
Nazwa kamienicy pochodzi od figury świętej Anny Samotrzeć, choć lud stolicy uważał, że przedstawia zgodnie z inną legendą o powstaniu miasta kobietę z bliźniętami, Warsem i Sawą. Jednak Sawa w najpopularniejszej wersji legendy była syrenką i to figura syrenki stanęła w połowie XIX wieku na środku rynku. Wokół syrenki był wodotrysk z maskami lwów, potem z delfinami. Pod koniec lat 20. XX wieku podczas renowacji syrenka zniknęła. Pojawiła się nawet plotka o jej zaginięciu. Syrenka wróciła do Warszawy dopiero w 1972 roku, ale ustawiono ją w innym miejscu na murach i dopiero w 1999 roku wróciła na rynek. Odnowa Starówki i jej otoczenia nabrała tempa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zamek Królewski stał się rezydencją prezydenta Mościckiego. Architekt Jan Zachwatowicz działał na rzecz odsłonięcia murów średniowiecznych. W latach 30. odkryto fragment barbakanu. Jego druga część była nadal ukryta w murach gdańskiej piwnicy, domu powstałego na dawnej fosie, a nazwanego tak zapewne od składu towarów gdańskich kupców. Powolne odradzanie się historycznego centrum Warszawy brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. 17 września podczas silnego ostrzału artyleryjskiego stanął w ogniu Zamek Królewski. Zegar na wieży zamkowej zatrzymał się na godzinie 11:15. Pracownicy zamku i zwykli mieszkańcy Warszawy pod kierownictwem profesora Stanisława Lorenza wynosili i ratowali dzieła sztuki. Po zajęciu Warszawy Niemcy demontowali z zamku co cenniejsze elementy i na rozkaz Hitlera w październiku 1939 roku mieli go wysadzić. Ostatecznie zamek został przez nich zniszczony po upadku Powstania Warszawskiego. W przeciwieństwie do zamku, we wrześniu 1939 roku Stare Miasto i Nowe Miasto nie doznały znacznych uszkodzeń. W kwietniu 1940 roku na terenie Starego Miasta pojawiły się mury Seuchensperrgebiet, obszaru zagrożenia epidemicznego. Była to jedna z pierwszych prób utworzenia getta, które ostatecznie powstało w listopadzie tego samego roku. O ile Stare Miasto ostatecznie znalazło się poza gettem, to część ulic Nowego Miasta, jak Świętojerska i Franciszkańska, znalazły się na jego obszarze. Obie historyczne części Warszawy uległy zagładzie podczas Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu. Niemal wszystkie budynki zostały zrównane z ziemią, a podczas walk tysiące ludzi zginęło. Jedni podczas walk, a inni zostali zasypani w schronach oraz zamordowani w egzekucjach. Jeszcze przed wyzwoleniem w styczniu 1945 roku rząd lubelski postanowił o odbudowie stolicy. Miesiąc później powstało Biuro Odbudowy Stolicy. Pracami nad odbudową zabytkowej części Warszawy przewodził znany z przedwojennych prac przy murach miejskich profesor Jan Zachwatowicz. Do 1915 roku Warszawa rozwijała się bez planu, przy jednoczesnej silnej spekulacji gruntami. De facto zniszczenia podczas II wojny światowej i konieczna odbudowa ze zniszczeń wojennych dały miastu szansę na modernizację. Powiększono podwórka za fasadami odbudowanego Starego Miasta, a tereny położone nad Wisłą pozostały bez zabudowy, odsłaniając jego panoramę. Poszerzono część istniejących ulic i przebito nowe. Powstały też nowe parki, przede wszystkim wzdłuż zabudowanej przed wojną Skarpy Wiślanej. Wojenne zniszczenia zamieniły warszawską Starówkę w obcy krajobraz ruin i gruzów. W pierwszych miesiącach 1945 roku zdecydowaną większością mieszkańców były kobiety. Większość mężczyzn, którzy przeżyli wojnę, miała powrócić do stolicy dopiero w kolejnych miesiącach. Dlatego też kobiety zapoczątkowały odgruzowywanie, tak istotne dla odradzania się życia w powojennym mieście.
Miasto zostało odbudowane z dużą starannością, choć nie zawsze przywracano wygląd sprzed wojny. Tak było z katedrą Świętego Jana, miejscem koronacji królów Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, dwóch królowych, zaprzysiężenia Konstytucji 3 maja, a także miejscem pochówku ostatnich książąt mazowieckich. Początkowo była to drewniana kaplica, potem ceglany gotycki kościół, wielokrotnie przebudowywany w kolejnych stuleciach, przybierając w XIX wieku kształt świątyni w stylu angielskiego neogotyku. Po zakończeniu wojny katedra Świętego Jana została odbudowana w stylu nawiązującym do gotyku. Odbudowano także częściowo Nowe Miasto, ale bez wiernego odwzorowania detali architektonicznych. Wiele budynków, na przykład na rynku, w niewielkim stopniu przypominają oryginalne budowle. Jako ostatni został odbudowany Zamek Królewski. Ze względów ideologicznych władze komunistyczne przez długie lata były temu przeciwne. Odbudowa została podjęta w 1971 roku. 3 lata później, 6 lipca 1974 roku, nałożono hełm na wieżę i o godzinie 11:15 ruszył zegar. Pracę nad odbudową zakończono 14 lat później. Dzieło odbudowy historycznego centrum Warszawy zostało uznane przez UNESCO i wpisane w 1980 roku na listę światowego dziedzictwa. Aby przekonać się, na ile wiernie odbudowano Stare i Nowe Miasto, zapraszamy na tradycyjną podróż w czasie i przestrzeni, z portretami mieszkańców i widokami Warszawy. Naszą podróż zaczynamy z ulicy Miodowej pod numerem 3, gdzie we własnym domu miał zakład fotograficzny Jan Mieczkowski. Zanim otworzył tutaj swoje atelier, był fotografem wędrownym, prowadził też swoją firmę w Paryżu. Nasza wizyta w Warszawie powoli dobiega końca, ale byłoby żal nie udać się na jeszcze jeden spacer po Starówce, tym razem po zmroku. Na rynku i uliczkach wokół ucichł już gwar. Okienka kamieniczek jarzą się ciepłym światłem. Do Warszawy na pewno wrócimy nie raz. Tyle jest tutaj miejsc do zobaczenia, tyle historii do odkrycia. A przede wszystkim, jak w słowach piosenki, Warszawa da się lubić. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach pojawiających się na naszym kanale.